Witam wszystkich. Wymiana uszczelki miski olejowej, silnik M54 BMW. To samo będzie w M52 TU. Wyjdzie nam to lepiej, jeżeli najpierw spuścimy olej z silnika. W międzyczasie, kiedy olej sobie spływa, wyciągamy dolot, wiatrak. Zdejmujemy paski. Pamiętamy, żeby na koniec tą miskę ponownie zakręcić. Żeby wyciągnąć bagnet, musimy się pozbyć tego gumowego dolotu, no i pewnie też odkręcić disę, żeby tam dostać się do opasek. Mi się nie chce tego robić, więc odpinam tylko tą jedną część, to jedno kolanko gumowe. No i tutaj jest jeszcze to plastikowe kolanko. Żeby się nie bawić w odpinanie, po prostu odkładam to na górę i to wystarczy. To nam dalej będzie przeszkadzać, ale przynajmniej będzie swobodny dostęp do śruby bagnetu. Od razu odkręcamy bagnet i zdejmujemy tą gumową rurkę, odpływ oleju z odmy. Odkręcamy poduszki silnika od góry. No i oczywiście musimy silnik jakoś podwiesić. Wystarczy nam taka najtańsza belka do podwieszania silników. Wystarczy nam jeden z takich metalowych haków. Tutaj mamy ucho do podnoszenia silnika. Upewniamy się, że wszystko jest w miarę porządnie dokręcone i solidnie zamontowane. W tym silniku ten hak jest dość mocno z przodu i tutaj już są wręcz pochylone części błotników. Więc to, co ja tutaj zrobiłem, to odkręciłem lekko te zawiasy po bokach na mocowaniach tej belki. I teraz po lekkim dokręceniu tej śruby środkowej belka sama ustawia się prostopadle do niej. Dzięki temu wiem, że wszystko jest dobrze zaparte, a silnik nie wisi na jakiejś jednej krawędzi. W zasadzie można sobie pomóc lewarkiem, podnosząc za miskę olejową od dołu, ale myślę, że nie jest to konieczne. Wystarczy też ta śruba. Wystarczy ten silnik podnieść dosłownie 1-2 cm. Nie musimy go targać nie wiadomo jak wysoko. Musimy też podnieść auto na kobyłki. Wystarczą dwie z przodu, tył może zostać na ziemi. Można auto podnosić, jak już belka będzie zamontowana, silnik lekko podniesiony, nie ma to znaczenia. Sprawdzamy, czy wszystko stabilnie stoi. No i możemy od razu odkręcić pompę wspomagania. Ja tutaj mam LF30, ale jeżeli mamy LF20, no to śruby będą po prostu inaczej ułożone. Będzie inne mocowanie, ale zasada ta sama. Dwie śruby z przodu, jedna z tyłu. Nie musimy opróżniać układu wspomagania, no chyba, że mamy stare przewody nadające się do wymiany, ale jeżeli są w miarę ok, no to wystarczy, że pompa będzie sobie na nich wisiała. Odkręcamy mocowanie przedniego stabilizatora. Ja tu wyciągam też ten tunel do chłodzenia alternatora, dlatego że tam pod spodem jest taka opaska, która trzyma przewód wspomagania, która jest przypięta do podłużnicy. Trzeba to odpiąć, żeby pompa wspomagania opadła nam wystarczająco nisko, jak będziemy opuszczać dolne sanki. Jeżeli mamy ksenony, to tutaj na prawym wahaczu będzie czujnik wychylenia. Wystarczy odpiąć od niego wtyczkę, nie musimy niczego odkręcać. No i tutaj będzie taka płyta wzmacniająca od dołu. Tutaj jest sedan, więc jest taka rurkowa. W kupetach będzie taka pełna płyta. Trzeba ją po prostu odkręcić. No i przed lub po odkręceniu pamiętamy o odpięciu czujnika poziomu oleju od dołu miski. Tutaj na dolnych sankach jest przykręcona maglownica tymi dwiema śrubami. Ich nie ruszamy, dzięki temu nie będziemy musieli ustawiać potem zbieżności. Odkręcamy mocowanie przednich tulei. No i trzeba rozłączyć kolumnę kierowniczą. Jeżeli ta śruba będzie kierować się gdzieś w bok, to zawsze można sobie kierownicę lekko przekręcić. No i oczywiście jak już rozepniemy, no to nie kręcimy kierownicą ani kołami. Żeby zweryfikować, czy silnik jest podniesiony, ja luzuję lekko nakrętkę poduszki od strony wydechowej. No i jeżeli mogę nią swobodnie ruszać, to znaczy, że silnik na niej się nie opiera. No i jesteśmy gotowi, żeby zrzucać dolne sanki. One są przykręcone na 4 takie duże śruby tutaj po bokach. Najlepiej docisnąć sobie od dołu lewarkiem od razu. No i jak odkręcimy wszystkie 4, no to powinniśmy być w stanie
w miarę lekko opuścić te sanki. Przed odkręceniem miski warto jeszcze sprawdzić, czy nie ma tam gdzieś jakichś przypiętych przewodów, na przykład przewody od czujnika poziomu oleju mogą być jeszcze zapięte, tak samo przy bagnecie jakieś dodatkowe rurki i tak dalej. Najlepiej zacząć od tych 3 śrub, które trzymają skrzynię biegów. W dzwonie skrzyni będą tutaj takie 2 otwory, no i przez nie trzeba się dostać do 2 śrubek, które też trzeba odkręcić. I teraz tu po bokach będą 2 takie najdłuższe śruby. No i teraz pozostaje już tylko odkręcić wszystkie 21 śrub po obwodzie miski olejowej. No i jak już odkręcimy, powinniśmy zostać z czymś takim. 3 śruby e-Torx ze skrzyni biegów, 2 długie z tych otworów w dzwonie, 2 jeszcze dłuższe, które są zaraz obok i 21 krótkich śrub. No i pozostaje zdjąć miskę, nie wpychamy śrubokręta gdzieś tutaj, natomiast tutaj po bokach są takie wytłoczenia, gdzie można lekko podważyć. Natomiast przy wyciąganiu uważamy, bo tutaj gdzieś w tej okolicy będzie rurka od smoka stercząca w dół. No i z przodu jest też pompa oleju, którą też dobrze by było nie zahaczyć. Skoro już mówimy o pompie, tutaj jest ta niby słynna nakrętka od pompy oleju. Jeżeli dużo jeździmy po torze i kręcimy na bardzo wysokie obroty, to podobno jest szansa, że ta nakrętka może się odkręcić, natomiast w jeździe po ulicy raczej mała szansa, no ale jeżeli ktoś ma ochotę, może sobie ją sprawdzić. A tutaj mamy smoka zaciągającego olej, no jeżeli ktoś bardzo chce, można odkręcić, natomiast tak czy siak dobrze by było przeczyścić, sprawdzić, czy nie ma jakichś śmieci na tej siateczce. Ale wracając do miski, pamiętamy, żeby zdjąć starą uszczelkę, która pewnie gdzieś tam jeszcze zostanie na bloku. No i tak poza tym patrzymy na bagnet, który powinniśmy już dawno wyciągnąć, czy jest na nim uszczelka. Jeżeli jej nie ma, no to pewnie będzie gdzieś tutaj, trzeba ją będzie wydłubać. No i tak poza tym tutaj mamy czujnik poziomu oleju. Jeżeli mamy do niego nową uszczelkę, to można odkręcić bez problemu, będzie nam łatwiej czyścić miskę. No i jak już nam się znudzi czyszczenie miski, składamy to, co trzeba poskładać. Jak spojrzymy na uszczelkę, no to widzimy, że głównym elementem uszczelniającym jest ta guma po wewnętrznej krawędzi. Dlatego zwracamy uwagę, żeby ta wewnętrzna krawędź przede wszystkim była czysta i w miarę gładka. Te drobne przypalenia na zewnętrznej krawędzi to nie jest aż tak istotne. Uszczelka pasuje tylko w jeden sposób, więc nie da się jej założyć odwrotnie. Żeby ją przytrzymać w miejscu, można sobie lekko posmarować silikonem gdzieś na boku, przykleić ją po prostu do miski, ewentualnie użyć 2-3 trytek i też to nam powinno wystarczyć, żeby złapać potem śrubami. Przy okazji upewniamy się, że bagnet jest czysty.
Zwracamy też uwagę, czy ten odpływ oleju z odmy jest drożny. No i zakładamy o-ring. Jeżeli nie mamy nowego, no to lepiej dać stary niż jakiś uszczelniacz, a najlepiej go po prostu wymienić. Jeżeli ktoś nie wyjmował całego dolotu, to można bagnet włożyć od dołu. Oczywiście po stronie silnika też musimy wszystko wyczyścić. No i oczywiście musimy dać troszkę uszczelniacza, jakiegoś silikonu na łączeniu dwóch powierzchni. Tutaj na przykład mamy przednią pokrywę silnika. No i tutaj są dwa takie miejsca i tak samo z tyłu. Tutaj jest uchwyt tylnej uszczelki wału, no i też dwa miejsca, gdzie trzeba dać jakąś kreskę silikonu. Upewniamy się, że powierzchnia jest czysta, no i dajemy dosłownie malutką kreseczkę 2-3 mm. Oczywiście czytamy instrukcję naszego silikonu, być może trzeba będzie chwilę odczekać przed montażem. Ja używam Reinzo Seal, on jest o tyle dobry, że można od razu składać. No i jak już jesteśmy gotowi, żeby składać, no to po prostu zakładamy tą miskę razem z uszczelką, no i łapiemy od razu kilkoma śrubkami. Od razu przykręcamy wszystkie śruby miski, łącznie z tymi długimi. Przypominam jeszcze raz, te dwie najdłuższe po bokach. No i te dwie długie przez otwory w dzwonie skrzyni biegów. Dokręcamy śruby miski tylko tyle, żeby się oparły. Jeszcze niczego nie dociskamy. I wkręcamy te trzy śruby e-Torx ze skrzyni biegów i je lekko dociskamy. To nam spowoduje, że miska i skrzynia będą dociśnięte. No i teraz możemy dokręcić wszystkie śruby miski z odpowiednim momentem. 10 Nm to naprawdę nie jest dużo, także nie dociskamy tego jakoś bardzo mocno. Teraz możemy jeszcze dokręcić te trzy śruby. Pamiętajmy o zapięciu do miski tego, co było tam zapięte, na przykład przewodu do czujnika poziomu oleju, ewentualnie przewodów olejowych z automatu itd., itd. No i jesteśmy gotowi do podnoszenia sanek ponownie. Trzeba tylko zwrócić uwagę przy podnoszeniu, żeby te tuleje trafiły tutaj w te otwory na podłużnicach, żeby poduszka silnika trafiła na swoje miejsce, no i żeby krzyżak kolumny kierowniczej też trafił na swoje miejsce. Przy okazji, żeby nam się pompa wspomagania gdzieś tam nie zawinęła. Przypominam, że tym możemy trochę manewrować lewo-prawo, także nie powinno być z tym aż takiego problemu. Żeby sobie trochę ułatwić życie, można skupić się na jednej stronie, tak żeby dało się to przynajmniej złapać śrubami i dopiero potem korygować po drugiej stronie. Od razu zakładamy mocowania tulei.
I pamiętamy o skręceniu kolumny kierowniczej. Żeby nam stabilizator nie przeszkadzał, można go od razu przyłapać śrubami, jeszcze nie dociskamy do końca. Ja też od razu zakładam te tunele powietrzne i wszystkie inne plastiki, żeby już o tym nie zapomnieć. No jak już sanki mamy dokręcone, to w zasadzie można opuszczać samochód. I od razu dokręcić stabilizator do końca. Pamiętamy też o czujniku ksenonu, jeżeli go mamy. No i dokręcamy dolne wzmocnienie. Te śruby powinniśmy w zasadzie wymieniać po każdym odkręceniu. Przy dokręcaniu tego zwracamy uwagę, czy to wzmocnienie dobrze dolega do podłużnic, bo tutaj jeżeli jest źle dokręcone, to potrafi potem stukać na zakrętach. Jak już silnik leży tak jak powinien, możemy jeszcze docisnąć bagnet do miski, no i przykręcić mocowanie. No i pamiętamy o założeniu tej rurki odpływowej oleju z odmy na bagnet. Od razu dokręcamy mocowania silnika od góry. No i składamy cały dolot tyle, ile rozłożyliśmy. Pamiętamy o dokręceniu pompy wspomagania. No i pozostaje już tylko złożenie całej reszty, czyli założenie pasków, wiatraka, filtra powietrza itd., itd. Wszystko co tam jeszcze jest do złożenia. No i zalanie nowego lub starego oleju, zmianę filtra, jeżeli zmieniamy. Prawdopodobnie będzie trzeba trochę poczekać, aż silikon, którego użyliśmy, całkowicie zastygnie. To już zależy od tego, czego tam używamy. No i to w zasadzie jest wszystko. No i raz w życiu możemy się cieszyć, że po wyciągnięciu magnetu mamy czysty olej przez chwilę chociaż. No i tak poza tym jeździmy trochę, robimy jakąś tam trasę. Za parę dni patrzymy na miskę, jeżeli gdzieś będzie jakiś wyciek, można jedno lub dwie śruby najbliższe dokręcić, lekko jeszcze docisnąć. No i to w zasadzie będzie tyle. Dzięki za uwagę, pozdrawiam.